No i się zaczęło, moi drodzy. Upały. Ja po prostu siedzę i się pocę od siedzenia. Pokażę Wam dzisiaj mój makijaż na upały, co robię, czego unikam, żeby po prostu w miarę komfortowo się czuć, jeżeli muszę się umalować. Także zapraszam do oglądania. First things first, zapomniałam nałożyć rano SPF, więc nadrabiam. Dzisiaj będę przesadzać jakieś kwiatki, więc muszę być dobrze ochroniona przed słońcem. Pamiętajcie o nawadnianiu. To, czego ja zwykle unikam w upały, to dużej ilości produktów na twarzy, no bo nasza twarz się poci i nawet jak zrobimy super trwały makijaż, on i tak się spoci, tak będzie w stanie się nam po prostu rozlać. Także ja zazwyczaj, kiedy robię makijaż taki na upały, to unikam podkładu albo nakładam podkład punktowo. Dzisiaj użyję sobie po prostu korektora. To jest Yves Saint Laurent Touche Eclat, bardzo dobry korektor. I nakładam go w takie strategiczne miejsca. Zaczynamy sobie od wyrównania kolorytu centralnej części twarzy, bo ona najbardziej przyciąga naszą uwagę. Więc jak tutaj nam koloryt się wyrówna, ja zwykle wyrównuję właśnie okolice brody, wokół ust, troszkę tutaj przy oczach. Czoło sobie odpuszczam, bo w zasadzie mam grzywkę, niewiele widać i akurat czoło mam takie, wiecie, w równym kolorycie, więc nie potrzebuję. Ewentualnie troszeczkę skronie, bo tutaj mam zwykle jakieś blizny i jakieś tam ślady po trądziku. No i jeżeli chodzi o resztę twarzy, to gdzieś jakieś takie punktowe rzeczy. To akurat niespecjalnie nawet coś mam punktowego z tej strony. I styka. I rozcieram to, ważna rzecz, pędzelkiem. Użyję sobie Glam Shop T134. A powiedziałam, ważna rzecz. W zasadzie gąbeczka też byłaby ok, tylko chodzi o to, żeby po prostu nie nakładać dużo tego produktu. Mam dla Was taki fajny tip, jeżeli nakładacie sobie korektor tutaj pod oczami, przy nosie. Ja zwykle nakładam też na boczki nosa, tutaj w to miejsce, bo jest zwykle delikatnie zaczerwienione, ale staram się w tym momencie unikać nakładania korektora czy podkładu na kolumnę, że tak powiem, nosa, na tą centralną część, bo jeżeli nie nałożę, to nie dość, że to będzie wyglądało super naturalnie, bo w tym miejscu nie będzie podkładu, więc będzie przebijała nasza naturalna skóra, a po drugie mamy już takie naturalne konturowanie troszeczkę i w zasadzie wygląda to super cute i naturalnie i przebijają nasze naturalne kolory i wszystko się zgadza. Polecanko. O, i cera jest troszeczkę wyrównana, oczywiście nie jest idealna, nie jest flawless, ale te takie najgorsze zaczerwienienia są wyrównane i buzia wygląda już tak bardziej, wiecie, na taką ogarniętą, powiedzmy. I ja generalnie nie używam pudru. Jak jest mi gorąco, to już wolę móc dotknąć tej twarzy, ściągnąć sobie nadmiar potu czy sebum, ewentualnie w ciągu dnia na przykład dołożyć sobie nawet troszeczkę tego korektora. Jak już nałożymy puder, to wszystko tak zasetujemy, to nie dość, że buzia będzie po prostu bardziej zapchana, będzie się bardziej pociła, to jeszcze, no ciężko będzie zrobić ewentualne poprawki, więc ja zazwyczaj latem tak zostawiam. Ściągam sobie nadmiar sebum, ewentualnie po prostu listkiem papieru toaletowego czy czegoś tak, żeby delikatnie zmatowić i tyle. Więc jeżeli chodzi o wyrównywanie kolorytu, to jest wsio. I teraz przechodzę do nadania kształtu i użyję sobie bronzera. Irene Eris to jest akurat ten bronzer, który ja bardzo lubię do takich szybkich, dziennych makijaży właśnie bez podkładu, bo on się bardzo ładnie wtapia. Nie jest przepigmentowany, więc po prostu ładnie wygląda. Więc nadaję troszeczkę kolorytu buzi. Przeciągam troszeczkę ten bronzer tutaj bliżej, żeby on mi też zastąpił róż. Troszkę na nosek, czoło sobie odpuszczam, bo mam grzywkę. Takie szybkie rachu-ciachu. Nakładam sobie też troszeczkę różu i kiedy mam tak nie całkowicie wyrównany koloryt mojej cery, to lubię sięgać po takie bardziej cukierkowe róże. Jakoś tak mi się lepiej wklejają w cerę. Mam wrażenie, że te moje ulubione kolory, których używam, kiedy mam podkład na całej twarzy, czyli jakieś takie, wiecie, żurawinowe, jakieś takie jagodowe odcienie, no to one wtedy podkreślają mocniej te zaczerwienienia, które są nieprzykryte, a taki na przykład cukierkowy, czy jakiś morelowy odcień, czy brzoskwiniowy trochę lepiej moim zdaniem wyglądają. Na mojej cerze oczywiście. Rozświetlacz sobie odpuszczam, no bo nie potrzebuję rozświetlacza, tu i tak się błyszczę, więc bez sensu. Zrobię sobie troszeczkę makijaż brwi, użyję sobie najpierw cieni do brwi z Hean. Powiem Wam, że już marzy mi się je zużyć i tak już z nim tak szoruję już te cienie, żeby już je skończyć, bo już naprawdę długo ich używam. Problemy ludzi pierwszego świata, nie? Że nam się kosmetyk znudził, naprawdę. Bardzo ciężka sprawa, aż trzeba mówić o tym na YouTubie. Wyczesuję nadmiar tego cienia, żebym
te brwi też nie były za mocne, aczkolwiek jak teraz mam taką krótszą fryzurę, to powiem Wam, że bardzo polubiłam siebie w takich troszkę ciemniejszych brwiach. Nie może jakichś bardzo mocnych, ale ciemniejszych. Podoba mi się to. Jakoś tak pasuje, taki imidż tworzy fajny. Utrwalaję sobie troszeczkę żelem do brwi. Ja używam akurat tego NYXa The Brow Glue. On nie jest taki super mocno utrwalający, ale właśnie taki na dzień dla mnie akurat. No i przechodzimy do makijażu oczu i przypuszczam, że jakbym nie miała nic ważnego nigdzie do załatwienia, to byłby mój makijaż już skończony, plus jakiś pewnie błyszczyk. Ale gdybym chciała jednak troszeczkę sobie tam te oczko umalować, na przykład do pracy czy coś w tym stylu, to wybieram sobie na początek kredkę, taką automatyczną, żeby zrobić sobie delikatny tight lining. Dzięki temu, że kredka nie będzie tutaj na powiece, nie muszę po prostu się martwić o to, że mi się to wszystko rozpłynie. Troszeczkę sobie ściągam tak od dołu. O, widzicie, że troszkę są brudne palce, bo tutaj na rzęsach co nieco się tam złapało, więc to sobie ściągam, żeby po prostu w razie czego nie mieć jakichś problemów później, że coś będzie mnie szczypało albo się odbijało na dolnej powiece. Nakładam sobie troszeczkę bazy na powieki. Jeżeli chcemy zrobić sobie latem takie klasyczne cieniowanie, takie pełne cieniami, no to tutaj też zalecam jakby postarać się o tą przedłużoną trwałość, czyli najpierw przypudrować sobie powiekę, i później nałożyć bazę i dopiero cienie, bo w upały, nie wiedziałam, czy chcę powiedzieć w upały, czy w upale i wyszły upaly. Także w upaly, no wiecie, jak się pocimy, jak jest gorąco, jak słońce po prostu rozpuszcza nam wszystkie kremy i SPF-y do naszej twarzy, to niestety. I ja w takie upalne dni, kiedy wiem, że po prostu moja tłusta, opadająca powieka przy takiej temperaturze nic nie utrzyma, stawiam na coś takiego błyszczącego, jakieś takie drobineczki, coś takiego, co mogłoby po prostu, nawet gdy się zbierze, wyglądać dobrze. Więc pokażę Wam kilka produktów, po które ja zwykle sięgam właśnie w takich wypadkach, w wypadku takiego makijażu. I jednym z nich będą na przykład cienie w kremie, ale takie błyszczące brokatowe. To jest akurat cień w kremie marki Etude. On się nazywa Mirrorholic i to jest taki właśnie drobinkowy, brokatowy cień. Można go nałożyć na całą powiekę taką grubszą warstwą, żeby mieć taką, wiecie, taflę koloru i błysku, a można po prostu sobie wklepać w formie takich drobinek i już coś takiego ładnego się na naszej powiece zadziewa. Następnym produktem mogą być na przykład te iskry z Glam Shopu, czyli taki cień iskrzący. On nie ma bazy kolorystycznej, a głównie same drobinki. Przez co nawet kiedy, o widzicie, nawet kiedy nam się coś zbierze, na przykład w załamaniu powieki, to nie będzie tego tak mocno widać, no bo te drobinki i tak są rozproszone, nie widać pod spodem, że jest jakiś kolor, który nam się zebrał i tak dalej, więc te iskry też mogą być super właśnie na lato. Kolejnym produktem są rozświetlacze w żelu z Glam Shopu Era i Antonina i to jest taki produkt o takiej fajnej konsystencji żelowej, bardzo leciutkiej i zobaczcie, że on może nam zrobić taką piękną, mokrą taflę na oku, ale też możemy go tak rozklepać i widzimy tylko takie subtelne drobinki. On już może być troszeczkę bardziej widoczny, kiedy się zbierze, ale też nie bardzo. Zależy po prostu, jak dużo tego kosmetyku nałożymy. To jest bardzo często stosowana przeze mnie opcja w upały właśnie. No i też fajne w kąciki po prostu wewnętrzne, żeby tylko sobie rozświetlić kącik i to wszystko i jest super. I kolejną moją propozycją ostatnią to są błyszczące, kremowe, żelowe eyelinery. Ja tutaj akurat mam same z Glam Shopu, z błyszczących mam tylko Glam Shopowe, dlatego je pokazuję, ale to mogą być produkty innej marki oczywiście. I tutaj chodzi o to, że to są produkty o przedłużonej trwałości. One są naprawdę trwałe. O, ten mi już nawet trochę zasechł, więc możemy go sobie nałożyć w formie też takich rozproszonych drobinek, czy takiego metalicznego poblasku. On zastyga naprawdę na sztywno, więc może się fajnie na naszych powiekach utrzymywać. Tu mam na przykład odcień z tej nowej kolekcji, odcień Turnus, on też będzie całkiem fajny do takiego makijażu, żeby sobie tylko troszkę, zobaczcie, rozetrzeć koloru. I ta trwałość jest naprawdę fajna, bo jest to kosmetyk zastygający. Więc fajne, żeby zrobić sobie na całej powiece taki
piękny kolorek albo jakąś cienką kreseczkę, bo tutaj jeżeli tego cieniowania i tych kolorów nie będzie za dużo na powiece, no to też się powinno bez problemu utrzymać, więc na przykład takimi kolorkami możemy sobie śmiało zrobić jakąś fajną kreskę. No i właśnie, jednym jeszcze ze sposobów na mój makijaż na upały to jest jakiś fajny akcent w wewnętrznym kąciku, bo to jest miejsce, które w zasadzie nam w niczym nie przeszkadza. Jak coś tam się poci, czy spływa, czy rozpuszcza, to w zasadzie te kąciki się fajnie utrzymują, więc czy to będzie kolorowa kredka, czy to będzie jakiś cień w kremie, czy po prostu klasyczny cień, na przykład nałożony na jakąś białą bazę, powinien się bez problemu utrzymać. Czy na przykład jakieś właśnie fajne takie błyskotki. Więc to też jest fajna opcja na jakiś po prostu pomysł na makijaż letni, który niezbyt nas mocno obciąży. Tutaj oczywiście wybieramy najtrwalsze opcje, czyli na przykład takie kremowe eyelinery bądź zastygające kredki. Ja sobie dzisiaj polecę z tym cieniem w kremie z Etude. Zobaczcie, nakładam trochę bezpośrednio z aplikatora i rozklepuję sobie na całej powiece. I zobaczcie, że niespecjalnie tutaj widać jakąś bazę kolorystyczną, może Was przybliżę. Nie widać tutaj bazy, ale widać właśnie te drobineczki i już to może wyglądać fajnie jako taki delikatny, dzienny makijaż. I wiecie co? I dołożę sobie do tego jeszcze właśnie tych iskier. Powiem Wam, że jakoś tak rzadko bardzo ich używam. Nie mogę znaleźć dla nich zastosowania innego właśnie niż tego typu makijaże. I tutaj mam odcień Tabu z delikatnie różowymi drobinkami, więc sobie troszkę go dokładam. Zobaczcie, że przyklejony na taki cień w kremie, jednak tej bazy kolorystycznej ma więcej. Coś nam się więcej tutaj przebije, jakiegoś delikatnego różu. I może dla przełamania jakiegoś fajnego koloru użyję sobie eyelinera w kremie w odcieniu Wolne, to jest z tej nowej kolekcji z Glam Shopu. Wyciągnęłam sobie troszeczkę i będę nakładać wewnętrzny kącik. Tutaj możecie użyć dowolnego koloru, jaki lubicie, jaki chcecie. Jeżeli zależy Wam na subtelnym, takim dziennym efekcie, to wybierajcie po prostu jasne kolory, pastelowe, jakieś zgaszone, żółcie, pomarańcze, brzoskwinie, róże, fiolety, zielenie, niebieskości, wszystko co lubicie, albo właśnie coś z błyskiem, coś błyszczącego, ale właśnie nawet z jakimś kolorkiem. Jakiś różowy błysk na przykład, czy żółty błysk, czy błękitny, co już tam lubicie. No zobaczcie, prześlicznie to wygląda. Nawet sobie troszkę przeciągnę jeszcze tutaj. Zrobimy sobie takie lekkie... O! Pięknie, pięknie. No to jest właśnie dobrym momentem na takie zabawy makijażem, jakieś takie subtelności, jakieś błyskotki, kolory, pastele. Oczywiście nie tylko lato, bo zimą też możemy używać takich makijaży i takie nosić. Ale wiecie, właśnie lato, kiedy jest gorąco i nie chce nam się nic nosić, to jest dobry moment na takie zabawy subtelne. Zabawa w subtelność, to jest dobre określenie. Jeszcze mam dla Was jeden fajny pomysł na makijaż letni. To po prostu rezygnacja z jakichś różnych cieni, eyelinerów i tak dalej i wybranie sobie po prostu kolorowej maskary, którą pomalujemy rzęsy grubo i będziemy mieć wspaniały akcent podkreślający nasze oczy. Jest to mega, mega fajny patent właśnie na letni makijaż, żeby nie musieć nic w ogóle nakładać na tą powiekę. I ja dzisiaj użyję sobie brązowej maskary Sky High z Maybelline. Jest to bardzo dobra maskara, trwała, o którą nie muszę się martwić nawet w upały. Wszystko się ładnie utrzymuje, nic mi się nie odbija, nie kruszy i jest to taki naprawdę dobry wybór, jeżeli szukamy dobrej maskary właśnie na takie trudne warunki pogodowe. Nie jest to maskara wodoodporna, ale trzeba się troszeczkę napracować, żeby ją porządnie zmyć, bo ona jest taka oporna na zmywanie, ale trzyma się świetnie. I zostały nam już tylko usta i tutaj też nie chciałabym za specjalnie się jakoś rozwodzić i komplikować sobie życia, aczkolwiek myślę, że jakieś, wiecie, czerwone czy ciemne też wyglądałyby super, ale ja stawiam po prostu na konturówkę i błyszczyk. Będzie najszybciej, najłatwiej i nie będę się musiała martwić, to, że coś mi się rozmarze. Jak buzia się poci, to też częściej wtedy ten kontur naszych ust potrafi się rozpuścić, szczególnie jeżeli obrysowujemy usta troszeczkę poza konturem czerwieni wargowej. Tego jaśniejsze kolory tutaj też działają nam na korzyść, bo nie musimy się martwić, że coś nam się
rozpłynie i rozmarzę. Więc mleczna czekolada wjechała na sam początek i teraz użyję sobie błyszczyka z NYXa. Wiecie co, bardzo polubiłam te błyszczyki, są naprawdę super. I to jest numerek 02 Mist Kohl, czyli taki troszkę różowy, żeby dodać moim ustom troszeczkę koloru, żeby je ożywić. I tak się prezentuje skończony makijaż. Czuję się w nim bardzo dobrze, bo widzę ten makijaż na twarzy, ale jednocześnie czuję się lekko. Czuję, że moja buzia nie jest obklejona nadmiarem produktu i to jest dla mnie najważniejsze. Dajcie mi znać, jak Wy sobie radzicie z upałami i czy może macie jakieś swoje patenty właśnie na makijaż w upalne dni. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!